Kolumbii, pełnej imprez, narkotyków i chaosu, to nie tutaj. Tutaj odkryjesz inną stronę tego kraju. Tą spokojną, piękną, pełną sensu, światła. Kolumbio, kocham Cię. I wiem, że Ty kochasz mnie też. Zapomniałam włączyć nagrywania. Tak, z torebeczką. Spontany są najlepsze przecież. Ale dobra, widzę światło w tunelu. Dzisiaj spacer w jednym z najbezpieczniejszych miasteczek Kolumbii. Jericho. Nie Jericho, Jericho. Kiedy powiedziałam Jericho, to mnie pani poprawiła Jericho. Ludzie są naprawdę bardzo sympatyczni, nawet jak się wjeżdża do tej miejscowości, to jest billboard z napisem, że tutaj ludzie są bardzo przyjemni, przyjaźni, jest bezpiecznie, kradzieże się tutaj nie zdarzają i jest faktycznie bardzo przyjemnie. To jest miasteczko duszy. Wszystkie domki, które tutaj są, jest obowiązek, żeby były pomalowane na 3 różne kolory, żeby zachować ich klimat. 14 000 mieszkańców, i 17 kościołów. Mega. Z kościół na kościele. Muszę się trochę poruszać, bo cały dzień pracowałam. Najpierw pracowałam w hostelu na wolontariacie, tak, musiałam wykonać swoje obowiązki codzienne. A potem pracowałam, żeby mieć co jeść. Ale to lubię bardzo, bo to jest bardzo kreatywna praca, z czego się bardzo cieszę, bo po depresji dusza musi tworzyć, musi się w jakiś sposób wyrażać, bo za duża ilość konsumpcji, brak twórczości powoduje właśnie w duszy smutek. Więc po depresji trzeba tworzyć. Jakie to jest chill. Dobra, idę tu. Są jacyś ludzie. Potem rynek. Jericho ma w sobie coś magicznego. To miasteczko artystów, duchowości i niezwykłej ciszy. Hola! Jest dużo wodospadów w tej miejscowości. Hola. ¿Cómo estás? ¿Quieres abrazo? Bonito. A takie ładne. Już od pierwszych chwil czuć, że to miejsce jest niezwykłe. Cisza i spokój aż biją po uszach. Jeśli chcesz naprawdę usłyszeć siebie, to zdecydowanie tutaj. O, to się pytałam, co to jest, bo to widziałam po drodze. Ten beton taki. To jest wzmocnienie gór, bo jak przychodzi para deszczowa i bardzo dużo pada, to potem góry się osuwają i są lawiny tutaj górskie. Ale spokój i cisza, mega. Jestem w Kolumbii już 20 dni, z czego 11 w Jericho. I ostatnio strasznie doskwiera mi samotność. Jestem wśród ludzi i to w sumie więcej niż jak byłam na Dominikanie. Na Dominikanie dużo czasu byłam sama, no bo leczyłam swoje serce, ciało i umysł. I chciałam być sama. Teraz jestem wśród ludzi, a czuję się bardziej samotnie niż jak byłam wcześniej sama. Fenomen. Bo brakuje mi po prostu takiej głębokiej relacji z kimś, kto mnie bardzo dobrze rozumie. Gdzie nie muszę tłumaczyć swojej duszy na milion sposobów, żeby mnie ktoś zrozumiał, albo jestem oceniana przez złe zrozumienie. Jak się doświadczy już relacji wypływającej z głębi duszy, to potem ciężko jest raz, że o niej zapomnieć, a dwa, znaleźć taką, która jej dorówna
też tak jest, że jak się spełnia swoje marzenia, jeśli marzeniami są podróże za granicę, życie za granicą, to się to niestety zawsze kończy z samotnością. No i on ostatnio mi tu doskwiera. No ale dobra, takie są konsekwencje tego. Wczoraj się nam popłakałam przez chwilę. Nie widzę przyjemności w zabieraniu znajomości, po prostu, żeby je zabierać. Nie chcę znajomości, które są coś warte, które mają które są głębokie. Ludzi tutaj jest dużo. Kolumbijczycy są bardzo otwarci. Bardzo. I są też bardzo świadomi życia. Jakby Boga, funkcjonowania swojego. Jestem taki, bo coś tam w przeszłości, kiedyś w dzieciństwie. Zdają sobie z tego sprawę. To jest fajne. Są bardzo emocjonalni. Ale no czuję się samotnie. To jest na pewno etap przejściowy. Bo dużo zmian przecież w moim życiu co chwilę zachodzi. Piękna jest ta dróżka. No i teraz mamy jakąś rzekę. Dobra, mini potoczek do przekroczenia. Coraz lepszy gąszcz. Jezus ukrzyżowany. Najlepsze jest to, że ja wyszłam na spacer do miasta, a teraz chodzę po jakichś gąszczach i lasach, kompletnie nieprzystosowana. No, tak, z torebeczką. Spontany są najlepsze przecież. Ale dobra, widzę światło w tunelu. Przeważnie stamtąd oglądałam, tam jest Jezus. Tu jakiś krzyż. Tam jest Maria. No w ogóle wygląda jak ruiny czegoś. Tu. Próbowałam się tam wdrapać, ale no nie. Nie uda się. Skale. No i ten krzyż się rusza tu. Nie chcę tutaj powalić nic, ani siebie przede wszystkim. No i okej, zdobyte. Nie spodziewałam się, że tu mnie dzisiaj nogi poniosą. Ale okej, tam jest rynek. Zgodnie z dziecięcą tradycją w górach czy na wycieczkach się je. Także teraz należy mi się poczęstunek, przekąska. To jest alażelka z owocu nazywającego się guajaba. Jest naturalna. Oni to tutaj jedzą samo, albo z chlebem, albo z białym serem. Ja wcinam zamiast żelek. Mega. Kocham kolumbijskie słodycze. A ten jest naturalny. 100%. To są. Ja pokroiłam i tak wzięłam, bo kupuje się to w takiej dużej, prostokątnej kostce. Tam się kroi. Najbardziej mi smakuje zimne z lodówki. Zawsze jak gdzieś przyjeżdżam, to lubię wszystkiego próbować. No i teraz też. Mega. Lepsze niż żelki. Kolumbio, kocham cię. I wiem, że ty kochasz mnie też. Jest tak ciemno, że ja już nie widzę na oczy. Nic tu nie widzę. Muszę chyba latarkę zapalić, bo żeby mi się nic nie stało. No to jest piękne.
Teraz mam najlepszy hit w sanktuarium w kolorze. Uwaga. Barbie różowym. Ja to nazywam Barbie Church, czyli kościół Barbie. Takiego jeszcze nigdzie nie widziałam. Nie wiem, czy to nie jest jedyny. Tak, to jest pierwszy kościół różowy, który widziałam w swoim życiu. Piękny. Tu pieski też są wszędzie, tak jak na Dominikanie. Jedyne, czego chcą, to jedzenia i miłości. No tak jak większość z nas. No, ten kościół robi niezłą robotę. Wow. To są taksówki. Jericho zostało założone w 1851 roku. Leży wysoko w Andach, otoczone kawowymi plantacjami i poranną mgłą, która spowija ulice jak delikatny sen. To tutaj urodziła się pierwsza święta Kolumbii, święta Laura. Jej podobiznę można odnaleźć niemal w każdym zakątku tego miasteczka. I co? 3 kolory jest. Fioletowy, zielony, biały. To jest tylko biały i zielony. Jericho to jest miasto z duszą, dlatego tutaj zostałam poprowadzona, by dokończyć procesu. Dokładnie tak wyobrażałam sobie Kolumbię. Kolorową, z koniami na ulicach i mężczyznami w sombrero i poncho. Kolumbia jak z obrazka. Takie piękne. Tutejsza kawa uchodzi za jedną z najlepszych w całej Kolumbii. Wielu artystów przyjeżdża tu, by tworzyć. Mówią, że energia tego miasta otwiera serce. I ja zdecydowanie mogę to potwierdzić. Gracias. Jericho to bardzo ważny punkt na mapie Kolumbii. Dla Kolumbijczyków to miasteczko jest niezwykle ważne, właśnie ze względu na swój duchowy wymiar. Czasami nie potrzebujemy wielkich miast i głośnych historii. Wystarczy jedno małe miasteczko, kilka kolorowych domów i cisza, która mówi więcej niż 1000 słów. To właśnie Jericho, małe miejsce z wielką duszą. Tu nikt się nie śpieszy. Ogólnie w Ameryce Południowej czas płynie dużo wolniej, ale tutaj zegary jakby naprawdę zwalniają. Ludzie piją kawę w małych kawiarenkach, patrzą na góry i rozmawiają o życiu. Wielu w sombrero i w poncho. I wszyscy z tym spokojem, którego w miastach już się nie spotyka. A jeśli jesteś łasuchem, tak jak ja, Jericho cię zachwyci. Ich wypieki są przepyszne i zaskakująco tanie. W każdy weekend na rynku odnajdziesz mnóstwo straganów z rękodziełem, z plastikiem i przepyszny street food. Spędziłam tutaj 3 tygodnie. Doświadczenia, jak każde, zaliczam do udanych. Ale czy wróciłabym tu na wolontariat? Nie. Ale to może opowiem kiedy indziej. Opinia.
I don't deserve to be on the video. You don't deserve? You're here. Papas, ¿tienes papas para mí? Tutaj nawet pieski chodzą do kościoła. Przechodziłam właśnie koło punktu Zdratek i coś mnie tknęło, żeby do niego wejść. Mówię, a dobra, zostało mi jakieś 2 czy 3 tysiące peso. Mówię, dobra, postawię. I wygrałam 10 000 peso, czyli na polskie około 10 zł. No ale zawsze to wygram, przynajmniej nie przegrałam. Właśnie kończę mój wolontariat w hostelu Helico. Z dnia na dzień. Wczoraj właściciel mi powiedział, że mogę dzisiaj opuścić, więc się pakuję. Czuję się, jakbym odpadała z jakiegoś reality show. Ostatnio chłopak, który był tutaj z Holandii, odpadł. No, zakończył już swój wolontariat, też się czułam, jakby odpadł z programu. W Kolumbii, gdzie brała udział dziewczyna z Stanów Zjednoczonych, dziewczyna z Polski i ja. I on. Trójkę. No to pierwszy, teraz ja. Dziewczyna ze Stanów jeszcze zostaje. Jadę do Medellin. Tam dzisiaj pójdę. Jest największa impreza kwiatowa, jaką Medellin organizuje w ciągu roku. Mają bardzo dużo koncertów techno do jednego parku. Posłuchać, pobujać się trochę do techno. Wieczorem mam autobus do Cartageny, 14 godzin w autobusie. Jak to przeżyję? No, przeżyję na pewno. Gorzej będzie z moim stanem energetycznym na drugi dzień. Muszę gdzieś zostawić w ogóle moje rzeczy, a zanim pójdę na tą imprezę techno czy na ten festiwal, napisałam do właściciela tego hostelu, który mnie zabrał na dwie randki i powiedział mi, że oczywiście mogę zostawić bez problemu, jego hostel jest moim hostelem. Także zostawię u niego rzeczy, będą bezpieczne. Lecę na wybrzeże Karaiby. Znowu już tęsknię za Karaibami. Zobaczymy, jakie są Karaiby kolumbijskie. Mi reina de la cocina. Me voy hoy. Ay, no, ¿por qué? Sí. Kolega chce zostać gwiazdą YouTube'a. Chcę więcej. Ja, mamita. Mama. Mam nowego przyjaciela. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Qué?
brzydki, okropnie brzydki. Już podeszło do mnie pełno ludzi, żeby mi coś wcisnąć. Słyszałam, że w Cartagenie właśnie to ma miejsce, że ludzie zaraz przychodzą, żeby coś wcisnąć. Jestem strasznie zmęczona. Jest bardzo gorąco. Teraz jak wygląda kawa i cukier. Myślę, że kojarzy wszystko z czasami, jak miałam kilka lat, czyli lata 90. I proszę. No nie, czuję się jakbym się przeniosła w czasie. Już na w Dominikanie się tak czułam. Tu jest bardzo podobnie. Dom śpiąca, wykończona. Chociaż spodziewam się, że będzie gorzej po tej podróży. Ale było wygodnie na szczęście.